To jest, proszę Państwa, ziemniak, nasz stary, pospolity, poczciwy ziemniak. Dzisiaj, proszę Państwa, parę słów chciałem Państwu powiedzieć na temat jego zastosowania, bo to jest moc. W tym ziemniaku jest moc. Już Państwu mówię jaka. Taka najbardziej spektakularna ta moc, to proszę Państwa są jego obierki. Obierki z tego ziemniaka bardzo dobrze rozpuszczają kamienie żółciowe w pęcherzyku żółciowym. Skąd to wiem? Ponieważ to sam stosowałem kilka miesięcy temu, miałem problemy ze złogami starej żółci, miałem piasek w woreczku żółciowym, zaczynały się stany zapalne i inne same fajne takie rzeczy. I więc po prostu robiłem sobie w ten sposób. Proszę Państwa, uwaga. 2 garści obierek ziemniaka świeżych gotujemy 10 minut. Odcedzamy w litrze wody. 2 garści w litrze wody. Odcedzamy to. Wystudzimy, dolewamy jeszcze 1 litr wody przygotowanej do tego naszego wywaru, czyli mamy w gruncie rzeczy 2 litry wody i proszę Państwa pijemy. Oczywiście trzymamy dietę. Pijemy to minimum dni 3. Pijemy to na czczo po pół szklanki, całą wodę. Całą wodę. Zobaczycie Państwo jak to wygląda sytuacja, jaką moc mają te właśnie te obierki z tych ziemniaków. To jest coś nieprawdopodobnego. Proszę Państwa, sam sprawdziłem i wiem, że to działa. Jak jeszcze można, proszę Państwa, tego naszego ziemniaka wykorzystać? No mianowicie, jeżeli macie Państwo ból głowy, migrenowy w szczególności, momentalny, macie już Państwo aurę, czyli zaczyna się ból głowy w migrenie. Kto ma migrenę, to wie, co to znaczy. To jest po prostu tragedia. Więc co robimy? Na grubych oczkach tarki trzemy świeżego ziemniaka do konsystencji papki i przykładamy, proszę Państwa, w gazie lub bandażu na część bolącą głowy. Trzymamy 15 minut, wymieniamy na nowo i znowu trzymamy 15 minut lub zamiennie. To zależy od usytuowania bólu. Zobaczycie Państwo, co się będzie dziać. Proszę to spróbować, bo to jest bardzo dobry sposób na migrenę. Powtarzam, ucieramy, przykładamy na gazę świeży ziemniak, przykładamy na 15 minut z jednej strony, 15 minut z drugiej lub z jednej strony, jeżeli jest ból i powinno nam to pięknie pomóc. Proszę Państwa, co robi jeszcze na ten ziemniak? No proszę Państwa, ściąga nam gorączkę. Ściąga nam pięknie gorączkę i w jaki sposób? Jeżeli macie dziecko o podwyższonej temperaturze, proszę ziemniaka świeżego zetrzeć na papkę, tylko proszę nie wkładać do zamrażalnika ani do lodówki, tylko w temperaturze pokojowej. Dziecku przykładamy do stóp, może to być w gazie, okręcimy jakąś folią albo czymś, tylko nie docieplamy, tylko po prostu, żeby się trzymało nam na podstawie stopy. Trzymamy to 15 minut, zanim temperatura tej papki ziemniaczanej dojdzie nam do temperatury ciała i zmieniamy. Co można zrobić, żeby wzmocnić działanie tego ziemniaka? Proszę Państwa, dajcie pół cebuli startej do tego ziemniaka i macie piękny efekt dla dziecka. Co jeżeli starsi mają gorączkę? Bardzo pięknie nam działa ziemniak. Proszę go tak samo zetrzeć na tarce grubej, dodać parę kropel spirytusu lub amolu. Co macie Państwo? W każdym razie alkohol troszkę taki bardziej ten alkohol niech będzie mocny i przykładamy do skroni, przykładamy do czoła, nie do stóp, dziecku do stóp, do skroni, nagrzeje się, zmieniamy papkę na nową i tak cały czas i pięknie nam gorączka powinna się zmniejszyć. To jest taki pierwszy, na pewno dokładnie nieszkodliwy sposób, ale bardzo efektowny, jeżeli chodzi o pozbycie się gorączki. Proszę Państwa, stany zapalne przeziębienia. Pięknie ziemniak się sprawdza. Proszę tak zrobić. Do gorącej wody po gotowanych ziemniakach bez soli gotujemy ziemniaki. No ile? 15-20 minut, niech się pogotują, niech się zrobi wywar. Dodajemy, proszę Państwa, pół posiekanej cebuli lub na tarce lub posiekanej i odrobinę, tak, pół łyżeczki pieprzu. To ma być gorące. Wypijemy to tak, żeby się oczywiście nie poparzyć i proszę Państwa, pijemy małymi łykami, nie przekraczać pół szklanki, potem znowu pół szklanki i tak cały czas. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma spraw wrzodowych,
jeżeli ktoś ma nadkwasowość, jeżeli ktoś ma wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy, to proszę uważać z pieprzem, ponieważ pieprz nam rozgrzewa żołądek. Oprócz tego, że rozgrzewa nam całe ciało, ale przede wszystkim rozgrzewa nam żołądek i może dojść do krwawień wewnętrznych. Także proszę na to uważać. Jeżeli ktoś nie ma problemu, to proszę bardzo, jak najbardziej powinno nam schodzić przeziębienie, powinno nam pobudzić krążenie, a krążenie wiadomo, że nam szybciej usuwa podwyższone krążenie, przyspieszone krążenie usuwa nam toksyny, zarazki z organizmu szybciej. Teraz proszę Państwa, na chore zatoki. Dużo z nas cierpi na chore zatoki. No na chore zatoki proszę sobie ugotować w mundurkach ziemniaki, jeszcze ciepłe, obrać grubo ze skórki, te gotowane, włożyć zmiąć, czyli stłuc na babkę, włożyć na gazę i przyłożyć do zatok. Przyłożyć, proszę Państwa, do zatok aż do wystygnięcia i to powinno nam złagodzić ból, udrożnić zatoki i usunąć zalegającą flegmę. Proszę tak zrobić. Ile tam tych ziemniaków? Czy duże o takiej wielkości ziemniaki, jak Państwo ugotujecie, obierzecie ze skórki, to powinno być oczywiście, proszę pamiętać, że bez soli. Bez soli nic nigdzie nie solimy. Natomiast, proszę Państwa, i jeszcze jedna sprawa. Wszystkie takie, jeżeli będziemy stosować taki ziemniak, czy gotowy, czy surowy, zawsze dla świętego spokoju weźcie sobie Państwo olejek jakiś kosmetyczny po tym już zabiegu, posmarujcie miejsce, w którym przyłożyliście, albo jakoś, nawet nie macie, to oliwa z oliwek lub jakiś olej rzepakowy, cokolwiek, delikatnie posmarować, niech skóra już się pozbędzie tego stresu, na którąśmy ją miejscowo narazili. I jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, nie ma mowy o wychodzeniu z domu. Jeżeli robicie Państwo taki zabieg na chore zatoki, czy na przeziębienia, na stany zapalne, proszę pamiętać, że nie ma mowy o wychodzeniu z domu. Narobicie sobie Państwo problemów. Następna sprawa, którą chciałem Państwu powiedzieć, to są przeziębienia, kaszel, ból gardła, zapalenie oskrzeli. Proszę Państwa, gotujemy cały ziemniak, tłuczemy i ciepły, nawet gorący, tylko nie taki, żeby się poparzyć, nakładamy na oskrzela lub na plecy i przykrywamy ręcznikiem, żeby to jak najdłużej trzymało ciepło. I trzymamy to jak najdłużej w łóżku, żeby było ciepło. Przykryć jakąś kołdrą, albo kocem, albo czymś. I tak to robimy. W przypadku zapalenia oskrzeli, jeżeli Państwo macie oskrzeli, wymieniamy ten ziemniak 2 razy, nie więcej, 2 razy i smarujemy olejkiem i tyle. Możemy raz na oskrzelach, jeżeli zależy od umiejscowienia, proszę Państwa, tego stanu zapalnego, możemy raz dać na piersiach, raz na plecach z tyłu, gdzieś około 10 cm poniżej szyi. Powinno być wszystko w porządku. Na ból gardła. Na ból gardła, proszę Państwa, możemy zrobić to samo, z tym, że owijamy szalikiem gardło i czekamy, aż wystygnie i powinno być wszystko dobre. Dobrze, w przypadku, jeżeli Państwo chcecie zwiększyć działanie tego kompresu, zawsze proszę dodać parę kropli alkoholu dla dorosłych lub cebuli dla dzieci. No i oczywiście potem to olejkiem, tak jak mówiłem. Proszę Państwa, co robimy, jeżeli mamy wysypki lub stany zapalne skóry? To w takim układzie na 3 litry wody dodajemy 3-4 łyżki, na 3 litry wody dodajemy 3-4 łyżki mąki ziemniaczanej, robimy taki krochmal, wlewamy do wanny, dopełniamy to wodą i robimy 15-minutową do 20 minut maksimum kąpiel. Też idziemy do łóżka, nie ma mowy o wyjściu z domu. Możemy zrobić to samo, a dodać z tym, że tam, o ile tam było z mąką, tak możemy teraz powtórzyć z całymi ziemniakami. Tylko tak, obieramy ziemniaka, kroimy w kostkę, dajemy w jakiś woreczek lub siatkę. Do tego dosypujemy jakieś do 2 kg płatków otrębów owsianych i to wszystko razem zanurzamy do wody. Zalewamy to 10 litrami wody w wannie. Musimy to macerować godzinę. Jeszcze raz powtarzam. 2 do 3 kg ziemniaków pokrojonych w kostkę.
pół kilo otrębów owsianych, 10 litrów wody. Wszystko to macerujemy w ciepłej wodzie do godzinę. Dolewamy ciepłej wody, takiej jak Państwo chcecie, żeby była kąpiel i siedzimy w takiej kąpieli 20 minut. Wychodzimy, idziemy pod kołdrę. To jest bardzo dobra na całościowo naszą skórę dobroczynna kąpiel. Tak jak Państwo wiecie, największym organem człowieka jest skóra, w związku z tym trzeba o nią dbać. Ona ma dużo funkcji, o których będziemy rozmawiać w mniejszym czasie. Co jeszcze można, proszę Państwa, można robić? Bardzo dobrze ziemniaki sprawują się na rany, szaje, odmrożenia, oparzenia, także i słoneczne. Pamiętajcie Państwo, jeżeli jesteście w Egipcie albo gdzieś w Tunezji, gdzieś w Tanzanii, nawet gdziekolwiek, różnie dzisiaj ludzie jeżdżą i macie Państwo, tam co prawda stosujecie filtry przeciwsłoneczne do opalania, ale tam nie wolno jest na przykład od godziny 11 do godziny 3 po południu, czy gdzieś do 14 nie wolno się opalać, bo to jest tragedia. Ale jeżeli by się Państwu coś stało, to proszę sobie normalnie ziemniak surowy na tarce, na gazę i przyłożyć w to miejsce, aż czekać, aż zrobi się gorący i zmienić jeszcze raz opatrunek i będzie pięknie, ładnie będzie się goił. To samo jest na rany. Jeżeli macie Państwo ranę, która się nie chce goić, a niekiedy jest tak, że jest rana głęboka, nie chce się goić z różnych przypadków, ktoś ma cukrzycę, nieraz jest miejsce narażone na zakażenia, na różnego typu ruchy na przykład, że nie może się to zgoić, no to wtedy przyłóżcie sobie takiego ziemniaczka. A jeżeli Państwu ten ziemniak nie pomoże, to jeszcze rada inna. Kupcie sobie Państwo takie mydło szare, ale to naprawdę szare. Nie jakieś podróba, która tam gdzieś jest i ona tam nawalone ma chemię, tylko szare mydło. Biały jeleń, coś w tym rodzaju. I moczcie Państwo w roztworze z tego mydła. Tylko to ma być mocny roztwór. Moczcie Państwo do godziny. Tę nogę, tę rękę, tą skórę. Spróbujcie Państwo tak robić. Zobaczycie, jak to wszystko pięknie wejdzie. Oczywiście tutaj już pod okiem lekarza. Ponieważ może się tak stać, że powierzchniowo się rana zagoi, a pod spodem będziecie mieli Państwo gangrenę. Tutaj trzeba już uważać. Ale jeżeli nie jest to jakiś problem duży, to proszę sobie to zastosować, będzie wszystko dobrze. Jeszcze co? To można, proszę Państwa, stosować spokojnie u zwierząt, szczególnie u psów. Niekiedy jest tak, że piesek nas pójdzie i gdzieś sobie tam zrobi jakiś problem i leży i wylizuje się. Co prawda ślina psa ma dużo związków antytoksycznych, ale żeby mu pomóc, możemy przyłożyć taki zmielony, taki rozdrobniony ziemniaczek i będzie wszystko pięknie, ładnie się goić, będzie wszystko ładnie, potem sobie wyliże, jest ok. Jak jeszcze możemy? Proszę Państwa, możemy to z takiego świeżego ziemniaczka zrobić sobie, wystrugać sobie czopek, włożyć sobie tam, gdzie są hemoroidy, pięknie nam powinno ściągnąć i wymienić. Jeżeli już jest ten, to albo on sam wyjdzie, albo go spróbować usunąć i włożyć następny. I on będzie pięknie nam goił hemoroidy. Nie będziecie Państwo mieli swądu, nie będziecie Państwo mieli problemu z tym związanych. Proszę Państwa, i teraz uwaga. Teraz to jest związane z tym, co mówiłem Państwu o woreczku żółciowym, o pęcherzyku żółciowym powinno się mówić. W związku z tym, proszę Państwa, bardzo dobrze sok ze świeżego ziemniaka działa na układ pokarmowy. Na co? Działa, proszę Państwa, przede wszystkim na wrzody na żołądku, wrzody na dwunastnicy, na drzewki żołądka, różnego typu sprawy związane z wątrobą. On tak samo pięknie nam goi wątrobę. Świeży sok z buraka. Jeżeli ktoś, proszę Państwa, z Państwa ma reflux, spróbujcie to. Jak pić? Proszę Państwa, z 1,5 kg ziemniaków utrzyjcie sobie na tarce, świeżych ziemniaków. Utrzyjcie sobie na tarce. Weźcie sobie to w gazę, w pieluchę lub coś takiego, czy bandaż. Wyciśnijcie sok. Chyba że chcecie sobie zrobić to w sokowirówce, to jeszcze lepiej, ale ja podaję, jak ktoś nie ma sokowirówki. Pije się po pół szklanki dziennie. Jeżeli macie Państwo jakieś, nie są poważne sprawy, jakaś nadkwasota, jakiś reflux żołądkowy, coś w tym rodzaju, pół szklanki dziennie. Ten sok z ziemniaka ma taki nieciekawy kolor, zbliżony nieco do tego, co Państwu pokazuje cały czas tego ziemniaka, ale i taki smak ma. Ale proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa się odważy go wypić, a nie jest trujący,
to zobaczycie Państwo, jaką on ma moc, jak ten wywar z obierek, to samo. Więc powtarzam, jeżeli nie macie Państwo jakichś problemów, zetrzyjcie sobie dziennie 1,5 kg ziemniaków, no to ile będzie? Za 4 takie ziemniaki, może 5. Zetrzyjcie sobie na tarce, zróbcie sobie z tego sok i pijcie pół szklanki dziennie. Naprawdę jest super. I zgaga, i mikrozapalenia dróg pokarmowych. Wszystko Państwu będzie pięknie leczy, dlatego że to jest lekarstwo. Ziemniak jest lekarstwem pomimo tego, że jemy go jako warzywo, jako pokarm. I pamiętajcie Państwo, że nie używamy soli do wywarów. Teraz proszę Państwa, ile taka kuracja trwa na wrzody? Do 3 tygodni. Do 3 tygodni, jeżeli będziemy pić taki sok, będą naprawdę widoczne, proszę Państwa, naprawdę widoczne będą efekty. Co jeszcze daje ten sok? Proszę Państwa, odchudza. Ma w sobie coś takiego, że po prostu ułatwia nam spalanie tkanki tłuszczowej. Polecam bardzo, proszę pić sobie sok z ziemniaka, on jest nieszkodliwy, nie jest alergiczny. Samo zdrowie, taki nasz ten zwykły, pospolity ziemniak. Co jeszcze? Teraz do Pani. Proszę Pani, kochanych naszych, kilogram ziemniaków obierzcie sobie tak jak do zupy. Obierzcie w kostkę, wrzućcie sobie do wody i ugotujcie to tylko bez soli. Wodę to nie wylewajcie, bo właśnie o tę wodę chodzi. Proszę Państwa, kochanych naszych Pani, działa to fenomenalnie na skórę. Odmładza, wygładza zmarszczki, uskuwa stary naskórek, działa przeciwzapalnie, usuwa jakieś tam takie mikrokrostki, jakieś mikrowysypki. Wszystko nam to pięknie usuwa. Właśnie ten wywar z tego. Co jeszcze na koniec? Proszę Państwa, plastry z surowych ziemniaków. Kładźcie na oczy, jeżeli jesteście przepracowani, jeżeli macie problem z oczami, macie podkrążone oczy, sińce pod oczami, proszę sobie ukroić plaster i ten plaster, proszę Państwa, proszę sobie położyć na oczy, będzie wszystko pięknie, ładnie. Możecie Państwo w tej wodzie, o której mówiłem, puszczcie sobie włosy. Puszczcie sobie Państwo włosy w tym wywarze, co mówiłem o tej kostce. Ten wywar, proszę Państwa, to jest, oprócz, że na skórę Państwu będzie działał, na skórę głowy, ogłusioną skórę głowy, będzie Państwu wzmacniać tak samo cebulki włosowe. Poprawi Wam kondycję włosów. Tylko zasada jest następująca. Jeżeli Państwo umyjecie sobie głowę w tym wywarze z ziemniaka, proszę nie płukać. Proszę jej nie płukać, tylko wysuszyć suszarką i będzie wszystko pięknie, ładnie. Na tyle na dzisiaj. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, żeście Państwo wytrzymali ze mną tyle czasu. Myślę, że ziemniak nasz będziecie Państwo wiedzieć, że w nagłych wypadkach będzie nam pomagał i na woreczek żółciowy, pęcherzyk żółciowy, i na skórę, i na żołądek, i na wszystkie inne rzeczy, i na przeziębienie, i na gorączkę. Tak, żebyście Państwo wiedzieli, że to jest naprawdę porządna rzecz. Myślę, że następny filmik nagramy, proszę Państwa, o kapuście. Coś nieprawdopodobnego. Powiem Państwu mniej więcej, jakbym ja to widział. Jeszcze zanim zaczniemy już o chorobach, chciałbym Państwu naświetlić właśnie takie podstawowe rzeczy, które są bardzo dobre, dostępne na każdym miejscu, żebyście mogli Państwo z tego korzystać, bo ja rozumiem, że lekarstwa chemiczne, lekarstwa kupowane są dobre, ale nie wszystko złoto, co się świeci. Teraz dziękuję Państwu serdecznie, życzę przede wszystkim zdrowia i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.